Hejka, cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku chcemy nagrać filmik z montażem sufitu napinanego, czarnego, połyskującego. Tylko że chcemy nagrać tak, żeby to nie był kolejny filmik, gdzie raz, dwa i jest napięty sufit, a chcemy zwracać uwagę na kolejność i na każdym etapie będziemy pokazywać, w jaki sposób my to robimy, żeby później można było zobaczyć, jak to można właśnie samemu założyć taki sufit. Przed montażem przygotowaliśmy zestaw narzędzi i zaraz zobaczymy, co my będziemy potrzebowali do montażu tego podstawowego sufitu. W ten zestaw wchodzi oczywiście sama folia czarna połyskująca. Jest przygotowana pod wymiar naszego stędu. Profil aluminiowy bezuszczelkowy. Ten profil dobry tym, że nie trzeba później wkładać moskownicy. I on bardzo dobrze się prezentuje z tą folią czarną połyskującą. Oczywiście, żeby nagrzać dokładnie folię, będziemy potrzebowali nagrzewnicę gazową. Nagrzewnica gazowa jest najtańsza, którą może kupić każdy na Allegro. Producent pisze, że tutaj mamy 25 kW, ale ja myślę, że będzie nie więcej 10, bo jest za mała i za tania jak dla takiej mocy. Ale to zaraz jeszcze sprawdzimy. Butla gazowa 5-litrowa z propan-butanem. Do mocowania profili będziemy wykorzystać wkręty fosfatowane do drewna 3,5×25. Piła ręczna do metali, krętarki, pilniczek, żeby można było zaczyścić narożniki po cięciu aluminii, klucz do butli gazowej, szpachelka standardowa. Tą szpachelkę można kupić w naszym sklepie internetowym. Ołówek do zaznaczenia na profilu aluminiowym, kombinerki, nożyczek. Taśma aluminiowa jest potrzebna, żeby później zgładzić narożniki ostre w profilu. Koniecznie pracować będziemy w rękawiczkach. Czarnych sufitów pozostaje się dużo plam od palców. Miarka oraz żabki, ściski stolarskie, żeby podwiesić folię i dobrze rozgrzać. Montaż sufitu zaczniemy od wiercenia profili oraz tworzenia narożników. I w tym montażu będzie dzisiaj mi pomagać Walentyn. Cześć Walek. Cześć Sergiej. Najpierw zaczynamy wiercenie profili. Wiercimy otwory wiertłem szóstką, co mniej więcej 15 cm. 10-15. Pierwszą listwę nacinamy z tylnej strony w dowolnym miejscu, żeby stworzyć pierwszy narożnik. Z tylnej części robimy nacięcie i później zaginamy tą listwę. Takie rzeczy ostre, które się tutaj pozostają, zaczyszczamy pilniczkiem. Jak tniemy pierwszą listwę, to naprawdę nie ma różnicy, w którym miejscu zrobimy to cięcie. Zawsze staramy się zrobić tak, żeby połowa tej listwy była gdzieś bliżej do środka i później tam będziemy połączać z nią drugą listwę i tworzyć następny narożnik. Żeby prawidłowo odliczyć, ile trzeba centymetrów na następny narożnik, mierzymy miarką, ile mamy do krawędzi, minus grubość tego małego kawałku 8 mm. Wtedy zaginamy i on dokładnie wchodzi w ten narożnik. Listwa już jest założona i teraz ostre krawędzie oraz połączenia profila trzeba będzie ubezpieczyć taśmą aluminiową, żeby zgładzić po prostu te połączenia oraz ostre narożniki, żeby później nie uszkodzili przy włożeniu folii. Jest to taśma zwykła, taka cieniutki aluminii klejąca. Że folia jest spakowana i złożona i przed tym, jak będziemy ją rozkładać i podwieszać na ściskach, na żabkach, najpierw trzeba będzie nagrzać, żeby te składki, te zagięcia rozeszły się.
Mamy tutaj takie widoczne zagięcie od tego miejsca, gdzie folia była złożona w opakowaniu. I jeżeli teraz nagle rozgrzamy i założymy tą folię, to oni pozostają się. I żeby tego nie było i od razu folia była cała bez tych zagięć, to trzeba będzie bardzo dobrze rozgrzać przed założeniem nagrzewnicą i oni sami znikną. Nagrzewnica powinna być mniej więcej tej samej mocy, jaka jest powierzchnia sufitu. Tutaj mamy na przykład 10 m², ale cała powierzchnia naszego sklepu to więcej o 35. I pasowałaby tutaj nagrzewnica, myślę, że gdzieś 35 kW minimum. I teraz zastanawiam się, czy nie zmienić tą nagrzewnicę na bardziej mocną. Płótno trzyma się na tych ściskach, na tych żabkach. Zawsze trzeba uważać, że w każdej chwili ten ścisk może puścić. Osoba, która rozgrzewa ten sufit, powinna zawsze trzymać kciuk na tym przycisku na wyłączeniu tej nagrzewnicy. Jakby na przykład ten ścisk puścił folię, to od razu trzeba wyłączyć i opuścić nagrzewnicę na dół. Zaczynamy od pierwszego. Kolejność założenia folii jest taka, że najpierw zakładamy wszystkie 4 narożniki, a później staramy się wkładać same środki tej folii. Trzeba zwrócić uwagę, że my nie ciągniemy samą szpachelką, a dociągamy ręką harpun do profila, a szpachelką tylko wkładamy folię. Uruchomiliśmy nagrzewnicę 55 kW. Ona ma reduktor i my skręcili na najmniejszą moc. I teraz kontynuujemy założenie naszej folii. Po całym obwodzie sufit już jest zamontowany, folia jest wpięta i pozostawiamy tutaj na sam koniec taki, my nazywamy to zamek, to miejsce, gdzie połączony ten harpun z jednej i drugiej strony. My jego wkładamy na sam koniec. I dzisiaj kończymy, zobaczymy się w następnych odcinkach.